podróż sentymentalna kolejna. Co za moment, co za moment, co za sound. Jestem młodszy o 30 kilka lat. Witam wszystkich. Nazywam się Piotr. Custom Guitar Tones. Kolejna opowieść o wspaniałym wzmacniaczu. O kawałku także mojej historii. Za kamerami Prezesso Jaro. Gdzieś tu biegający Mikołajek. I jesteśmy w Custom 34 Studio. Co to tu się wydarzyło? Nie mogę uwierzyć. 92, przełom 93 rok. Randall Smith nigdy się do tego publicznie nie przyznał. Inspirując się wzmacniaczem, kolejny zawodnik, Soldano SLO 100, inspirując się, zrobił własny wzmacniacz albo zaprojektował własny wzmacniacz dla firmy Mesa Boogie, która na potrzeby tego wzmacniacza wróciła do swojej pierwotnej nazwy Mesa Engineering. Gorące lata 90. Gorące dziewczyny, gorące słońce Kalifornii, gorące dźwięki rock'n'rolla, lekka rozpusta na planecie. Hot rody. Dlaczego ważne są tutaj hot rody? Hot rody, czyli amerykańska motoryzacja wyścigowych samochodów. One miały elementy tej blachy. A ponieważ wszyscy wtedy mieli fioła na punkcie motoryzacji, mówię oczywiście o Ameryce i Kalifornii szczególnie, to elementy tej blachy, tych amerykańskich hot rodów musiały się znaleźć w tym wzmacniaczu. A co to za wzmacniacz? Jak wspomniałem, Randall Smith nigdy nie przyznał się do inspiracji Soldano. Nieznacznie w niektórych miejscach w schemacie, a w niektórych znacznie zmodyfikował tą konstrukcję, tworząc wzmacniacz, który przeszedł do historii i do dziś, chyba nie przesadzę, jak powiem, że jest najczęściej capturowanym wzmacniaczem na świecie. Większość urządzeń modelingowych, bądź tych capturujących, korzysta z emulacji bądź z bezpośredniego przechwytu wzmacniacza Mesa Boogie Rectifier, w tym wypadku Dual Rectifier Solo Head. I tu zagłębiamy się w kolejną króliczą norę. Oj, to jest dopiero historia. Klasyczna konstrukcja. 5 12AX7 lampek w przedwzmacniaczu. 4 lampy mocy 6L6 z opcją 4 lamp L34 w końcówce mocy. Z tyłu jest przełącznik do wyboru, które lampy zostały użyte. 2 typy zasilania. Prostownik diodowy na 4 diodach krzemowych, klasyczny układ, bardzo dynamiczny i bardzo sprawny, ale w tym wypadku jeszcze mamy dwie i stąd nazwa Dual Rectifier, czyli podwójny prostownik. Mówiąc po naszemu, 2 lampy 5U4G w tym wypadku, lampy prostownicze. I też możliwość korzystania z trybu prostowników krzemowych, czyli diod, i prostowników dwuchlampowych, czyli tych lamp. A dlaczego powiedziałem królicza nora? Królicza nora dlatego, że... O, jaka cisza. Królicza nora dlatego, że rewizji było kilka. Przełom roku 92-93. Inżynierowie na czele z Randallem Smithem opracowują tą konstrukcję. Pierwsze 2 rewizje A i B nie ujrzały światła dziennego, jeżeli chodzi o rynek konsumencki. Były wewnętrznymi konstrukcjami
które rozdawano, albo rozdawano może za duże słowo, które testowali znani amerykańscy muzycy, głównie z Kalifornii i okolic. I Randall Smith nie był jeszcze zadowolony z efektów końcowych. Dopiero w lutym 1993 roku wychodzi na świat pierwsza wersja, rewizja C tego wzmacniacza i jest szum w branży, bo od razu tym wzmacniaczem interesują się gwiazdy rocka. No, nie ma się co dziwić, nie? To jest zbajerowany Soldano z dopchanym dołem. Niskie częstotliwości tutaj aż wylewają się z głośników. Środek, jak to w mesie w ogóle, nawet patrząc na konstrukcję typu Mark II i Mark V, czy Mark II Petrucci, ten środek jest dość charakterystyczny, ten wzmacniacz też go ma. I góra. Góra jasna, klarowna, bardzo przejrzysta, atakująca wręcz. Moim zdaniem na ten parametr trzeba bardzo uważać w tym wzmacniaczu, ale nic, tak został zaprojektowany ten wzmacniacz. I mamy rewizję aż do G. Modelu Dual Rectifier Solo Head mamy rewizję aż do G. I czym one się różnią, w necie można znaleźć. Ja trochę podążyłem tą drogą. Poza wymianami najpierw były transformatory głośnikowe Schumacher. Te wzmacniacze wszystkie miały zapas w parametrach budowy wzmacniacza. Czyli jeżeli, nie wiem, z poboru wynikało, że wzmacniacz będzie pobierał około tam 250 W mocy, to transformatory i sieciowe, i głośnikowe były robione nadwymiarowo. W tych pierwszych konstrukcjach. Stąd niektórzy mówią, że to małe small logo jest tutaj tajemnicą, chociaż nie do końca. Potem mamy rewizję D. Rewizję, która uważa się, że poprawiona jest rewizja C. C jest bardzo, mówiąc tak w skrócie, C jest bardzo jasna, bardzo klarowna. Trochę wiele osób skarżyło się na to, mimo że uważa się ciągle, że to był najlepszy i najbardziej poszukiwany wzmacniacz z Mesa Boogie, z rectifierów. Ja myślę, że nie do końca, bo pamiętam, że miałem styczność z rewizją C i był dla mnie zbyt jadowity, taki aż świdrowały uszy. Potem była rewizja D, już ciemniejszy, ciągle transformatory głośnikowe Schumachera, nie tego kierowcy Formuły 1, ale innego twórcy z transformatorów ze Stanów. Tutaj firma zmieniła nieznacznie układ. Kondensatory w przedwzmacniaczu i te podające żarzenie na lampy zmieniono tam o jakieś wartości. Ja już nie będę tego, musiałbym z kartki to czytać, a nie chcę. Dociekliwi znajdą i wzmacniacz brzmi inaczej, ale znowu ludzie mówią, że jest za mało gainu, że ten gain, który był w C, był fajny i że ten w D, że wzmacniacz na tym mniejszym gainie, czyli mniejszej ilości przesterowania, poważnie stracił. Więc firma robi rewizję E. Dość poszukiwaną, ale bardzo małą serię. To ciągle jest to 93 rok, czyli 92 i 3 rok, bo to jest wszystko na przełomie tych lat. I rewizja E dość szybko, chyba po 500 sztukach zostaje, że tak powiem, zmodyfikowana do moim zdaniem, i to wiem, że będzie zaraz awantura, do moim zdaniem najfajniejszej rewizji F. Na rewizji F ja nagrałem między innymi płytę Znamie z zespołem Ira w 1993 roku. W 93, 4, no ale ja już ten piec miałem od 93 roku. Zresztą przy okazji powiem wam ciekawostkę. Pierwsze 2 sztuki rectifierów w Polsce mieliśmy z Grzesiem Skawińskim, z moim przyjacielem. Znowu Grzesia przyjaciel i kolega z zespołu Janek Pluta
z drugim naszym bardzo dobrym kolegą, Robertem Baworskim, w Berlinie mieli sklep muzyczny. I Jaś Pluta i Robert Baworski między innymi reprezentowali w Berlinie markę Mesa Boogie. W Polsce było to absolutnie, pamiętajcie, to jest początek lat 90. To głęboka, może już nie komuna, ale te przekształcenie wcale nie wyglądało tak kolorowo, jak się nawet dzisiaj to młodym tłumaczy. Sprzętu nie było. Więc my do Berlina samochodzikiem po 2 pierwsze główki Rectifier i po 2 pierwsze kolumny, też obite tymi blachami. Ja jestem już po operacji przepukliny. Skawa to nie wiem, ale na pewno też przypłacił to jakimiś problemami zdrowotnymi, bo te kolumny ważyły chyba po 50 kg jedna. A myśmy się jeszcze uparli, żeby zabrać je tak, jak je fabryka dała, czyli w kartonach. To było szaleństwo, w ogóle przywieźć te 2 kolumny i te 2 wzmacniacze z Berlina. No ale dźwięk rekompensował wszystko. Wszystko. Pamiętam nawet, że mówiłem to w jakimś innym filmie, że pojawił się też w tym czasie P-Way 5150, już sygnowany Van Halenem, a ja wielki fan Edka, mimo wszystko w porównaniu bezpośrednim zdecydowałem się na Rectifiera, bo to naprawdę kopało tyłki. I nie będę już wymieniał, że Metallica, że Limp Bizkit, że cała w ogóle ta fala nu metalu, Linkin Park, Korn przede wszystkim, Soundgarden, fala z Seattle, to wszystko ten piec, to wszystko ten wzmacniacz. Metallica to już wiadomo, wymieniać można długo. A dlaczego wspominam o tych zespołach? Bo one, nie wiedzieć dla mnie czemu, oparły się o rewizję G, czyli ostatnią produkowaną aż do 2000 roku rewizję G, która z mojej perspektywy, ale nie tylko z mojej, już była zbyt przesterowana, bo oczywiście pamiętajcie, że jak ruszyło Seattle, to ruszyła też Nirvana, ruszył też punk w Ameryce, kapele tam takie już mocno pod prąd i Mesa Boogie starało się dorównać jakby istniejącemu zapotrzebowaniu na rynku i gatunkom muzycznym i wypuścili rewizję G, która miała najwięcej gainu, najwięcej dołu, żeby obsłużyć też gitary 7-strunowe. Ale z mojej perspektywy ten dźwięk już był zbyt mulisty, zbyt taki trochę jak z przedpokoju. Nie miał tej ostrości, tej bliskości i tej dynamiki, co rewizja F. Ja jeszcze raz mówię, nagrałem na rewizji F, czyli dokładnie na tym, który stoi tu przed nami. Powiem wam też, że tak trochę zadaliśmy sobie trud z Jaro i z Mikołajem poszukania inspiracji dla rewizji G i wiele kultowych płyt, ale także na przykład Universal Audio, robiąc kostkę wzmacniacza Dual Rectifier w postaci oczywiście cyfrowej, sięgnął po rewizję F, czyli to. Uznając, że to jest najciekawsza odsłona tego wzmacniacza, ja też tak uważam. No i panie i panowie, przed nami rewizja F, oryginalny wzmacniacz z początku 1993 roku, w bardzo moim zdaniem dobrym stanie. Pozdrawiam Cię, Leszku Kamiński, nasz realizatorze płyty Znamie. Pamiętam, jak oboje przeżywaliśmy to brzmienie, nagrywając dokładnie ten numer. To było szaleństwo, ale sami słyszycie, to jest kop w gębę.
ciężko się po tym pozbierać. Ten wzmacniacz nie brzmi cicho. Jeżeli myślicie o tym, żeby kupić sobie taki i grać w sypialni, to zapomnijcie. Rozwód gwarantowany, petycje sąsiadów w 100%, może nawet jakaś policja. Ale to nic. W studiu, na scenie jak najbardziej. Wspomniałem już o jego budowie. 2 lampy prostownicze, 4 lampy mocy, 5 lamp przy wzmacniaczu. Klasyczne 2 kanały, przez firmę nazwane umownie Orange i Red. Orange, wiadomo, kanał czysty, znaczy czysty, w tym wzmacniaczu nie istnieje kanał czysty. Kanał podkładowy do grania riffów, do grania jakichś ekspansywnych, bardziej może bluesowych solówek. I kanał Orange z niezależną regulacją, i to jest bardzo ważne. Wiele firm do tamtego momentu decydowało się nawet w konstrukcjach 2, a nawet 3-kanałowych na wspólną barwę. Między innymi PVA 5150 jest tak zrobiony. A Randall Smith poszedł dalej. Dał nam możliwość zrobienia 2 różnych barw na różnych kanałach. Przez co oba kanały mają swoją gałkę master, czyli ogólnej głośności, swoją regulację presence, bass, middle, treble i gain. Kanał Orange ma jeszcze za pomocą foot switcha dostępną opcję green, czyli clean, chociaż clean to naprawdę mruże oczy. To jest umowna tylko kwestia. On się wyczyszcza, ale brzmi słabo. Więc nikt o zdrowych zmysłach i nikt, kogo znam do dzisiaj, nie używał opcji green, czyli kanału czystego. Pokażę Wam takie podstawowe różnice. Aha, i to jest ważne. Co jest ważne, do momentu rewizji F, czyli na tej rewizji, skończyła się opcja pętli szeregowej. Czyli wszystkie modele od A, B, tych niesprzedawanych, tylko w prototypach, a potem C, D, E i F, pętla efektów była pętlą szeregową i tylko taką. Dopiero od wersji G, może dlatego ten wzmacniacz stał się bardzo popularny, pętla efektów była równoległa z możliwością regulacji miksu. Tutaj jest oczywiście możliwość regulacji posłania na efekt, co też jest bardzo ważnym parametrem, ale o tym powiemy potem. I co się dzieje? Jakie ma możliwości? Ma możliwości takie, że ja wolałem używać tej barwy, znaczy w tej opcji, bo z tyłu jest 5 chyba pozycyjny przełącznik trybu pracy. Można pracować w ten sposób, że można zostawić oba kanały nietknięte z regulacją master na panelu głównym, czyli głośności ogólnej danego brzmienia, danego kanału, a można było włączyć tryb, które oba spotykały się we wspólnym masterze, czyli na przykład tamte barwy były już zafiksowane, ich głośność na stałe, a głośność ogólną regulowało się wtedy jednym potencjometrem i w tej opcji działały właśnie tryby efektów i można było tak fajnie zrobić, że na przykład któryś efekt był tylko na którymś kanale, a na tym drugim na przykład nie. Więc to też była bardzo ciekawa opcja. Są jeszcze takie switche na panelu tylnym, gdzie możesz na przykład przełączyć kanał Orange właśnie na kanał Green, czyli tak zwany czysty, ale mówię, no to taka funkcja rzadko używana. Tą samą możliwość masz z foot switcha. Kanał Orange za to i tam jest jeszcze taki poniżej przełącznik 3-pozycyjny, który możesz wybrać sobie tak, że na przykład kanał Orange pracuje w trybie Vintage, a kanał Red w trybie Modern, albo oba te kanały pracują w trybie Modern i to jest ta bardziej pożądana wersja według mnie i moich tam znajomych i użytkowników na świecie. Opcja, gdzie oba te kanały pracowały w trybie Modern, ale były różnie ustawione. Więc możliwości macie wiele. Dodatkowo oczywiście oporności kolumn do wyboru, także plus to, co wspomniałem i obiecałem, że do tego wrócę, możliwość wyboru prostownika, nie? Czyli 4 diod krzemowych, wtedy ta
z mojej perspektywy dynamika była dużo większa i dźwięk był dużo bliższy, ale są też tacy, którzy uwielbiają ten tak zwany sag effect, czyli tego takiego przygaszania się trochę dźwięku, to się trochę zachowuje jak kompresja. To dobrze słychać, kiedy wzmacniacz gra naprawdę głośno. Kiedy gra cicho, to jest takie ledwo zauważalne. Kiedy gra naprawdę głośno, słyszymy tą różnicę wyboru prostowników. Ponieważ te dwie lampy prostownicze miały dość duży pobór prądu, to my, pamiętam, że wyjmowaliśmy je w ogóle z systemu, używając i tak prostownika diodowego. Dzięki temu wzmacniacz, tak mi się wtedy wydawało, dzisiaj musiałbym to sprawdzić, brzmiał jeszcze dynamiczniej, bo te dwie lampy prostownicze same w sobie już były bardzo łakome na prąd. Wszystko to było. Wszystko to było. Pamiętajcie, że to są czasy, gdzie jak ktoś miał Marszala, to był w ogóle gość. A często jednokanałowego Marszala i tutaj nagle pojawia ci się wzmacniacz z takim brzmieniem i z takimi możliwościami. To był naprawdę szok. To był naprawdę szok i ja się nie dziwię, że historia rock'n'rolla, nawet rocka bym powiedział, czy metalu, a na pewno nu metalu, została na tym wzmacniaczu napisana. Ja tak też trochę wtrącę prywaty. Tak się też złożyło, że byłem realizatorem i współproducentem 4-5 płyt zespołu Vader. I za moich czasów, nie wiem jak jest dzisiaj, musiałbym zadzwonić do Piotra, ale za moich czasów wszystkie gitary w zespole Vader były grane na tym wzmacniaczu. Nie pamiętam tylko, jaką Piotr miał rewizję. Na pewno z tej serii, czyli jakiś 93 rok, więc pewnie albo F, albo G. I nie było lepszego pieca. Nie było lepszego pieca. Ten wzmacniacz też jest inspiracją dla naszych rodzimych wzmacniaczy typu Hellstone. I podejrzewam, że wielu innych, ale akurat to wiem na pewno, bo z Tomkiem Wójkowskim się znam. Pokażę wam trochę brzmienia. Wrócę do kanału Orange. Ach, jaka w ogóle głębia, to ziarno góry. No masakra, masakra. Ciągle trochę gain, oczywiście słyszycie brum, ale tego nie da się uniknąć. To są głośne wzmacniacze i głośno także dla środowiska. Kurde, słyszycie to? Zobaczymy, jakbym zagrał coś TSA. Ale masakra, ale masakra. Kanał Orange. Mówią, że mało przesterowany. Mało? Ja w ogóle wycofałem gain na 11, a tu ciągle po prostu sam ten wzmacniacz gra. Fenomenalny. No, nie ma się co dziwić, że i Metallica, i Linkin Park w tamtym okresie, i Soundgarden wszyscy opierali swoje brzmienie o ten wzmacniacz, bo jest naprawdę dobrze. Jest naprawdę dobrze. Jedyny zespół z tych znanych, a właściwie dwa, które nie poszły tą drogą, no to Nirvana i Pearl Jam. No i może i dobrze nie brzmiały tak jak wszystkie inne, ale te Alice in Chains, zapomniałem o nich, a przecież to też to brzmienie, nie? Więc wycofam jeszcze trochę gainu z kanału podkładowego, tak będę wolał mówić, albo Orange. Genialnie, genialnie, ciągle tego gainu dużo. Konstrukcja jest tak zbalansowana, że wzmacniacz pomaga grać. To jest do dzisiaj w ogóle rzadkie zjawisko na wzmacniaczach. Jeszcze w takim razie wycofam gainu
z kanału Orange. No oczywiście Angus Young nie grał na Rectifierze, tylko na Marshallu, ale jakby się włączył, to może zmieniłby zdanie. Świetny, świetny. Doskonale. Pokażę Wam jeszcze w takim razie opcję dużego gainu kanału Orange. No i ta czystość dynamiki. Nie wiem, jak Wam to powiedzieć. Mamy bardzo duży gain, a ciągle ten wzmacniacz czyta wszystkie bardzo szybkie reakcje kostki. Nie? To jest nieprawdopodobne. No i teraz chyba to, na co wszyscy czekają, kanał Red. Pach. Pach. Nie wiem, co się wydarzy. Ale aż za dużo dołu. Wycofam trochę bas. No tak, to jest to, co mi się lubią najbardziej. Ja nie mogę się doczekać, kiedy zaczniemy capture'y tego wzmacniacza, bo to jest absolutnie konieczne. Dodam trochę gainu, bo teraz widzę, że jeszcze mogę sobie na to pozwolić. I mimo, że jak odkręcę gitarę, to brum słyszycie dość duży, ale dlatego, że ja tu siedzę. To sam wzmacniacz w sobie, przy tej ilości przesterowania i tej głośności, którą tu mamy, to produkuje naprawdę niewielki szum, nie, Jaro? No, praktycznie nieuciążliwy. Tak jest, tak jest. Czyli stosując brameczkę szumu, jakąkolwiek, mamy naprawdę cicho na scenie, a dźwięk... No, tu by się przydała 7. struna. Nie mogę się nacieszyć. Nie mogę wyjść z zachwytu. 93 rok. Budowano bardzo dobre wzmacniacze. Nie wiem, jak jest dziś. Staram się ten rynek śledzić, ale tak przełomowych konstrukcji jak Soldano, jak Pivot 5150, jak Mesa Rectifier, jak Marshall JVM w tamtym okresie, trochę późniejszym, a to nie widzę, żeby dzisiaj takie przełomowe konstrukcje powstały. Oczywiście Friedman dolał do oliwy do ognia, ale to też jest BE i HBE, to są stare konstrukcje. No jest Bogner Ekstazy, Bogner Helios, znakomite wzmacniacze. I trochę bym pewnie ich wymienił jeszcze, ale żeby mówić o wzmacniaczu, który przejdzie do historii, to odkładając wzmacniacze butikowe typu Dumble, odkładając konstrukcje typu Roland Jazz Horus, o którym już opowiadaliśmy tutaj, to jest chyba, nawet nie chyba, na pewno najpoważniejszy zawodnik w historii rockowego brzmienia. I teraz tak.
kończymy dzisiaj nagranie. Ja się z wami żegnam, ale będziemy tęsknić. Za chwilę dosłownie biorę się za capture'y. I w te pędy robię ten zestaw. Ta mesa z tą kolumną. Mam nadzieję, to już prezes Jaro tutaj o tym decyduje. Niedługo będziecie mogli sami się o tym brzmieniu przekonać. Dla mnie to jest koniec. Ja nieskromnie powiem, że lubię capture'y nasze i uważam je za bardzo dobre i nie znalazłem dobrego capture'a dotychczas, tego wzmacniacza. Może też dlatego, że no, trzeba trafić na dobrą sztukę z dobrego rocznika, z dobrej rewizji. Tutaj to wszystko jest już na miejscu. I nie chwalę się, bo to nie o to chodzi, tylko naprawdę mam duży poziom ekscytacji. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Pozostańcie jak zawsze w obfitości. Niech nam służy. A ja sobie jeszcze chwilę pogram.